Plozę. Czy ta nazwa coś wam mówi? Byliście tu kiedyś? Ja byłem, ale bardzo, bardzo dawno temu, kilkanaście lat temu. I z przyjemnością odwiedzam ten ośrodek. Ośrodek położony na, można powiedzieć, granicy Dolomitów. Tam przepiękne za mną Dolomity, za tymi górami jest Val Gardena, Zeiseran, Selaronda, a ja jeżdżę sobie w małym ośrodku jak na warunki włoskie, jak na warunki alpejskie, ale bardzo, bardzo atrakcyjnym. Dodatkową zaletą tego ośrodka jest to, że macie tutaj ważny karnet Dolomity Super Ski. Brzmi interesująco? Zapraszam na trasy narciarskie w Plozę. Ośrodek narciarski Plozę usytuowany jest tuż obok autostrady wiodącej z przełęczy Brenner w kierunku Dolomitów. Mijając miejscowość Brixen-Bresanone w języku włoskim, po lewej stronie widzicie charakterystyczną białą wstążkę. To 6-kilometrowa czarna trasa będąca wizytówką ośrodka, doskonale widoczna z autostrady. Przez całą noc padało. Warunki są dzisiaj po prostu idealne. Jest niewiele ludzi, jak na weekend. To jest właśnie zaleta takich małych ośrodków, że tutaj nawet w weekend nie ma tłumów. Warunki super. Dzisiaj wziąłem szersze narty. Moje RC1 GT 86 i spisują się genialnie. Delikatnie wgryzają się w ten świeży śnieg. Jest równiutko. Super, naprawdę rewelacja. I te widoki. Za mną przepiękny widok na Dolomity. Jestem na wysokości ponad 1500 metrów nad poziomem morza, czyli na szczycie naszych Tatr. Patrząc na te góry, wyobrażacie sobie, że po drugiej stronie tego pasma górskiego jest Val Gardena, z której tu przyjechałem. Po mojej, o tak jak popatrzę, tutaj z prawej strony jest ściana Szeczedy, w której jeździłem 4 dni temu. Tam widać, w tym zagłębieniu, widać Zeiseran, a ta góra na samym końcu, taka płaska, to Schlern, słynny Schlern, który jest wpisany w logo Zeiseran. Te duże góry z tyłu, dwie góry, to Sassolungo i Sassopiatto. Sassolungo ponad 3000 metrów, Sassopiatto trochę niższe. To tam zrobiłem takie piękne zdjęcie, które zobaczycie teraz. Tak, no coś niesamowitego. Przesuwając się dalej w tą stronę, prawdopodobnie, tego nie jestem pewny, tam widać Tofanę. Tofana to już rejon Cortine d'Ampezzo, Veneto, także całe Dolomity macie jak na dłoni. Gdybym poszedł tutaj na górkę, to znowu można by było rozmawiać o górach graniczących z Austrią. W dole gdzieś będzie pewnie widać Vipiteno, będzie widać ośrodki narciarskie położone koło Vipiteno. I pamiętacie, jak ktoś nie oglądał, zapraszam na mój film z La Durns i tam opowiadam, skąd się wzięła nazwa Dolomity. Kto nie wie, zachęcam do oglądnięcia tego filmu, tego vloga o małym ośrodku narciarskim, w którym wyjaśniam dokładnie, dlaczego te góry nazywają się Dolomity. Jadę już. Koniec wymądrzania się, Jacku, na trasy. Ale
ale warunki super. Ale jest cudownie. Szczerze wam powiem, że nie spodziewałem się, że Seczeda i Val Gardez jest tak blisko. Ale posprawdzałem, popytałem i okazuje się, że tak naprawdę w linii prostej to jest tu parę kilometrów tylko. A trzeba ponad godzinę objeżdżać samochodem. Jak możecie zauważyć, ośrodek mały, ale trasy słuszne. Jest co jechać z tą okrasą na drzewach, jest po prostu przepięknie, cudownie. Te obłoki tworzące, te mgły tworzące się w dolinie, pływające między szczytami gór, no coś obłudnego. Życzę wam takiej pogody zawsze w Dolomitach. Piękne słońce, wspaniałe warunki i te widoki. Cudownie. Zapraszam na kilka danych statystycznych o ośrodku narciarskim Ploze. Do dyspozycji mamy tutaj 42,5 km tras narciarskich. Większość to trasy niebieskie, aż 19,5 km. 9,5 km to trasy czerwone, a dla tych wszystkich, którzy lubią naprawdę strome trasy, jest 13,5 km tras czarnych. Do dyspozycji mamy 2 gondole, 4 krzesła i 1 orczyk, a na dzieci czekają 2 Magic Carpety. W ośrodku narciarskim jeździmy od wysokości 1067 metrów nad poziomem morza do 2505 metrów, czyli do dyspozycji mamy różnicę poziomów 1438 metrów. Sezon trwa tutaj od 3 grudnia do 19 marca. Się uśmiałem, bo jak przyszedł kelner, a poprosiłem go o krupnik, czyli barley zup tutaj jako lokalną zupę, która jest serwowana w południowym Tyrolu, szczególnie w tych regionach ladyńskich, ale tutaj w Ploze tak samo. I powiedział mi, czy chcę całą porcję, czy taką mniejszą porcję. No to stwierdziłem oczywiście, że chcę mniejszą porcję, bo chciałbym zjeść jeszcze jedno danie, takie tradycyjne, które tutaj jest podawane. No i przyniósł mi tą zupę. Małą. Zobaczcie. Nie wiem, czy to kamera oddaje, ale tą porcją też by się 2 facetów jeszcze podzieliło. No cóż, to zjadam tą małą porcję i czekam na drugie danie. Jeżeli jesteście miłośnikami krupniku, to serdecznie wam polecam, bo krupnik w tej restauracji, jak i w innych restauracjach jest naprawdę bardzo dobry i bardzo zbliżony do naszego. Bardzo ciekawy jestem drugiego dania, bo ma być coś z kapustą i z ziemniakami. Jakieś takie lokalne danie z Doliny Vinschgau tak naprawdę, może nie dokładnie tu. Dolina Vinschgau to ta dolina, którą dojeżdżałem do Masokorto i do Zulden. A na końcu tej doliny znajduje się co? No, kto oglądał film? Ośrodek narciarski Schöneben i Reschenpass. Serdecznie was zapraszam. Tu gdzieś będzie film do ośrodka Schöneben po włosku Belpiano. Zapraszam też do oglądania filmów z Zulden, nie mylić z Zelden, bo często to niestety mylicie. I oczywiście z Masokorto. Dostałem danie główne. Jestem bardzo ciekawy, co to jest, bo to wygląda tak, że dostałem kapustę kiszoną, zasmażaną. Coś taką, jak u nas się podaje do schabowego. Bardzo dobra zresztą. Gdyby było trochę w niej szpeku, troszeczkę łaski,
to wyszedłby bigos. I do tego to wygląda jak pierożki. Znaczy wygląda. To są pierożki, ale pierożki ziemniaczane. I w środku są puste. I to podobno jest takie lokalne tutaj dane. Bardzo dobre. Równie dobrze można by było do tych pierożków do środka jako nadzienie dać tą kapustę, ale tak jest chyba prościej. Pyszne danie. Tutaj napiszę w komentarzu, tu będzie napisane, jak się to danie nazywa. Jeżeli przyjedziecie, to możecie się zapytać o coś takiego. I jeszcze jedna rzecz, oczywiście na zdrowie. Czym? Soczkiem jabłkowym w wersji ciepłej, na gorąco. Jeżeli przyjedziecie do południowego Tyrolu, zresztą już widzę, że w Austrii też się pojawia, to pytajcie o Glumix. Nie Glühwein, żeby wam się nie pomyliło, tylko Glumix. I jak to jest przyjęte na nartach, oczywiście na deser lody. Lody od lokalnego producenta, przepyszne. Oczywiście z lokalnym jogurtem, bardzo dobre. Jak będziecie w Plodze, to koniecznie musicie odwiedzić tutaj restaurację Rozal. Pyszne jedzenie, miła obsługa i fantastyczne widoki na Dolomity. A i warunki na stokach bardzo dobre. Jak to jest mieć ośrodek tylko dla siebie? Być jedynym narciarzem na stoku? No właśnie tak. Weekend jest, sobota, wolne. Do południa było parę osób, ale teraz można się zajeździć. I to już wszystko z rodzinnego ośrodka Ploze w południowym Tyrolu. Ja przy zachodzącym słońcu będę już zjeżdżał w dół do swojego hotelu. Jutro kolejny ośrodek narciarski, dla was to będzie kolejny vlog. Ośrodek Ploze polecam na wypoczynek rodzinny. Jeżeli przyjedziecie tutaj wspólnie z waszymi pociechami, to każdy znajdzie stok dla siebie. Są tutaj szerokie, niebieskie trasy, ale także znajdziemy tutaj strome, naprawdę długie trasy. Słynna czarna jedynka, mam nadzieję, że będzie otwarta, jak wy przyjedziecie. Mi akurat nie było dane dzisiaj zjechać tą trasą, ale serdecznie polecam tym wszystkim, którzy naprawdę chcą sprawdzić swoje umiejętności i przede wszystkim kondycję. To tyle na dzisiaj. Pamiętajcie o łapce w górę. Widzimy się w następnym vlogu. Do zobaczenia. Cześć!